Cześć! Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z propozycją na takie oto koszulki na jajeczka. Mogą służyć jako ozdoba do domu, jako ozdoba do naszego jajka na święconkę włożonego do koszyka. Tutaj, jak widzicie, mam dwie wersje. Troszeczkę sobie pokombinowałam, powymyślałam. No i udało się. Ten wzór możecie już pamiętać z bombki. Na moim kanale znajdziecie taką zakładkę jak Boże Narodzenie i tam też istnieje bombka wykonana właśnie tym oto tutaj ściegiem. Ale ja już miałam taki zamiar wcześniej, ale zabrakło czasu, tak więc w tym roku powymyślałam sobie, jak tutaj zrobić te przejścia, żeby to fajnie właśnie wyszło dwukolorowe, ale żeby właśnie ten drugi kolor był tutaj, czyli uwydatniał te nasze paseczki. No i udało się, tak więc pokażę Wam tutorial na jednokolorową, dla tych, którzy będą chcieli zrobić jednokolorową, a później udostępnię w przyszłym tygodniu, na dniach, tutorial na dwukolorową bombkę. Tak więc będziecie mogli sobie poczynić takie oto jajeczka, covery na jajeczka. Co będziemy potrzebować? Już Wam mówię. Na pewno kordonek. Ja używam do tych tutaj koszulek kordonka nowosolskiego 10 albo 4. Również możecie użyć numer 4. On jest dokładnie grubością taki sam, z tym, że ten tutaj będzie bawełniany, a ten drugi po prostu będzie, już Wam mówię dokładnie, on będzie miał poliester. Ale bardzo mała jest różnica, jeżeli chodzi o tak naprawdę o jakby nitkę i grubość. W ogóle nie ma tej różnicy praktycznie, to jest tylko kwestia po prostu składu. No i jak widzicie, tutaj mamy sznureczek, oczywiście zrobiony z łańcuszka. Do jajeczka będziemy, do zrobienia w ogóle, do wypełnienia koszulek, oczywiście standardowo albo wydmuszka, albo takie oto plastikowe jajeczko, które jest z 2 połówek się składa. Te jajeczko ma 6 cm. Te jest ciutkę mniejsze, ale jak widzicie, śmiało idzie je dostosować, zamknąć i to też tutaj będzie jak najbardziej nam pasowało. Po prostu będziemy mieli tutaj troszkę więcej luzu, ale to w niczym nie przeszkadza. Zresztą, jeżeli chodzi o wysokość, tutaj możecie sobie tę wysokość już zrobić tyle rzędów, ile będzie Wam potrzeba. Oczywiście szydełko 1,25 i nożyczki. Tak więc zaczynamy. Zaczniemy standardowo od zrobienia pętelki, czyli tak i zaciskamy. Teraz zrobimy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I zamkniemy je w kółeczko oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj w te pierwsze. Gdy mamy już zrobione te nasze kółeczko zamknięte oczkiem ścisłym, tą nitkę najlepiej sobie wrabiać w trakcie obsadzania tych pierwszych słupków na tym kółeczku. Zrobimy teraz 3 oczka łańcuszka, które zastąpią nam pierwszy słupek. I teraz potrzebujemy jeszcze ich 15, czyli żeby łącznie z tym tutaj 3 oczkami łańcuszka wyszło nam ich 16. Czyli to jest nasz pierwszy słupek, tak? Pokażę Wam, tutaj, złapała się ostrość. Ja sobie wbijam szydełko, robię pierwszy słupek. Tą nitkę zawsze sobie staram się wrobić, gdyż jak wrobimy sobie ją w takim niedużym nawet odcinku, zawsze mamy pewność, że ona gdzieś tam nam się nie rozpruje, ta robótka, i że jest to tak, wiecie, zrobione porządnie.
Nie musimy się później martwić właśnie o te prucie, że gdzieś tam nam to ucieknie, się rozplącze. Raz, dwa, trzy. Ok. Czyli robimy teraz na tym kółeczku 4, w sumie 16 słupków. 5, 6. Widzicie? I tu w trakcie prowadzę sobie tą nitkę. Zróbcie sobie teraz w sumie, żeby było łącznie 16 słupków i zamknijcie oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj w to pierwsze górne oczko. Zamknęłam już te 16 słupków oczkiem ścisłym. Tutaj mam swoją nitkę i ja ją od razu, oczywiście nie pomylcie się, żeby nie obciąć ten właściwej, którą będziemy robić. I ja sobie ją obetnę z tego względu, żeby ona mi już nie przeszkadzała, a po prostu mam ją już wyrobioną. Ok, ona i tak później będzie w środku. W następnym okrążeniu będziemy robić słupek nad słupkiem przedzielony oczkiem łańcuszka. Czyli jak mamy tutaj nasz pierwszy słupek, to robimy sobie pierwsze 3 oczka łańcuszka, zastępują nam słupek. Potrzebujemy jeszcze jedno oczko na poprzeczkę, nawinięcie i tu wbijamy się w nasz drugi słupek. I znowu robimy oczko łańcuszka i wbijamy się tutaj w nasz kolejny słupek i robimy nad nim słupek. I znowu oczko łańcuszka, nawinięcie i znowu tutaj wbijamy się w nasz kolejny słupek i robimy nad nim słupek. Czyli jak widzicie, robimy dokładnie to samo, z tym, że teraz pomiędzy naszymi słupkami pojawiło się oczko łańcuszka. I tak robimy do końca okrążenia, czyli pokażę jeszcze raz oczko łańcuszka i słupek nad słupkiem. I znowu oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. I tak oto będzie wyglądało nasze kolejne okrążenie. Zróbcie je do końca. Ok, ja już jestem przed końcem tutaj okrążenia. Zrobiłam słupek, oczko łańcuszka i tutaj wbijam się, czyli odliczam sobie. Widzicie? Pierwsze oczko, czyli ja się wbijam tutaj, żeby oczywiście zostawić to jedno oczko na poprzeczkę. Czyli wbijamy się tutaj i mamy równiuteńkie kółeczko. W następnym rzędzie będziemy mieli właśnie już tutaj wprowadzanie tego naszego motywu, czyli tutaj pierwszych naszych słupków z reliefami. I teraz jak to robimy? Za każdym razem będziemy robić sobie oczko łańcuszka bądź 2, jak kto woli, może też pominąć ten krok. Ja tak po prostu robię z tego względu, że jest on później łatwiej, że tak powiem, jest łatwiej wyciągnąć ten nasz słupek reliefowy przedni na daną wysokość. Oczywiście każdy ma swój sposób i nie musi tego powielać. To jest taka moja propozycja. Tak więc ja sobie robię 2 oczka łańcuszka i tutaj, jak widzicie, ten pierwszy nasz słupek łapię sobie w ten sposób od tyłu się wbijając i to jest słupek reliefowy przedni. I przez 2 pętelki i znowu przez 2. Widzicie, tutaj jakby z tyłu schowa się nam ten łańcuszek, tak więc jego nie będzie widać, ale on później będzie bardzo przydatny w połączeniu okrążenia. Tak więc mówię, to jest taka propozycja ode mnie, taki mój jakiś sobie sposób. No nie wymyśliłam go na pewno, bo na pewno istnieje, ale ja sobie tak robię właśnie i jest to bardzo pomocne. Ok. Bo zgubimy wątek. Tak więc robimy sobie teraz sekwencję. Słupek nad słupkiem, a w tych tutaj przerwach, gdzie mamy te nasze oczko łańcuszka, robimy 2 słupki. Czyli tutaj w tej naszej przerwie, w tej naszej poprzeczce robimy 2 słupki. I znowu na następnym słupku robimy słupek reliefowy przedni. Widzicie? To jest reliefowy przedni słupek. Bijamy się w ten sposób. I znowu robimy w poprzeczce 2 słupki. Raz i 2. W ten oto sposób. I znowu narzut. Wbijamy się tutaj z tyłu. Postaram się pokazać Wam to jak najbliżej. W ten oto sposób. I to jest słupek reliefowy przedni. Przez 2
i przez 2. Czyli tak jak standardowy słupek, tylko wbijamy się po prostu inaczej, żeby go złapać o tak, żeby on wyszedł nam na przodzie bardziej, tak? Ok, i znowu robimy w poprzeczce 2 słupki. Raz i 2 słupki. I znowu nawinięcie i w ten oto sposób, przeciągamy przez 2, przez 2. I tak oto wychodzi nam słupek reliefowy przedni. Później będzie widać bardziej te nasze takie tutaj przejścia, widzicie? Tu, gdzie mamy słupek reliefowy przedni, jest to bardziej takie jakby... Postaram się pokazać Wam to. O, teraz widać, widzicie? Takie schodki się nam zrobią. I to właśnie robią tutaj całą tą robotę, że tak powiem, tych schodówków, właśnie te reliefy. To jest takie wizualne, fajne, takie 3D. Taki fajny efekt. I znowu 2 słupki. I słupek reliefowy przedni. I tak robimy do końca naszego okrążenia. Zróbcie sobie do końca i spotkamy się tutaj przy połączeniu i zamknięciu naszego okrążenia. Już tutaj zrobiłam okrążenie, jestem przy samym końcu, mam tutaj na poprzeczce 2 słupki i teraz zobaczcie, o co mi chodziło tutaj z tym, że ten łańcuszek, te 2 oczka robią tak zwaną robotę. Robią, ponieważ my teraz nie musimy tutaj kombinować, żeby wbić się tutaj gdzieś, tylko możemy sobie śmiało. Widzicie? Tu są te nasze 2 oczka, które się nam schowały. Ja się wbijam pod nie i po prostu robię sobie oczko ścisłe. Nie muszę tutaj myśleć, że wbić się gdzieś w słupek mi potrzeba i szukać, gdzie tu się wbić, tylko po prostu sobie biorę te 2 oczka, zamykam oczkiem ścisłym i tyle. No i teraz, co musimy zrobić? Nasze jajko tak naprawdę to jest, te rzędy to już jest powtarzalność, czyli to, co zrobiliśmy, ten pierwszy rząd, on już będzie nam się powtarzał cały czas, calusieńki. Jak widzicie, tutaj mamy wszędzie po te 2 oczka, tu mamy wszędzie te reliefy, no i teraz musimy zrobić dokładnie cały czas, powielając te rzędy na wysokość tego naszego jajka, czyli jeżeli chcemy zrobić sobie na wyższe jajko, które będzie ciutkę większe, bo te jajko śmiało, myślę, że możemy użyć też na jajko 6-8 cm. Jak znajdę taką formę, a na pewno gdzieś ją mam, 8 cm, to włożę też takie jajko i gdzieś w moim poście na pewno udostępnię. Albo w którejś części filmiku też Wam dam już na samym końcu takie podsumowanie. Ale śmiało ja myślę, bo widzicie, tutaj jest jeszcze sporo luzu, tak więc na 8 cm jajko też powinno być ok. Będzie po prostu bardziej opięte, ale to też fajnie wygląda. Tak więc tutaj teraz będziemy powielać cały czas te rzędy, cały czas, aż do momentu, kiedy stwierdzimy, że ok, mi już wystarczy, ja już mam tą wysokość, którą chcę. Tak więc wkładajcie sobie zawsze tutaj na Wasze jajko tą naszą formę. Starajcie się właśnie żeby ona była, naciągajcie ją sobie właśnie, żeby sobie sprawdzać, czy jak ja sobie to zamknę, bo to się ściągnie, oczywiście wiadomo, że jak tak zrobimy, to się nam ściągnie, czy ono będzie ok. Tak więc zróbcie sobie teraz tyle rzędów, ile Wam potrzeba. Ja jeszcze chwilkę z Wami tutaj porobię. Pokażę Wam teraz kolejny rząd, a później zróbcie sobie tyle rzędów, ile Wam dokładnie potrzeba i pokażę Wam, jak zamknąć, jak zrobić tutaj te nasze listki, jak w ogóle obsadzić ten łańcuszek, ponieważ tutaj musiałam zrobić taki mały trik. Widzicie, nawet mi się tutaj spruło, ale to nic, to właśnie może i nawet lepiej, bo będę mogła Wam pokazać, o co tutaj chodzi z tym właśnie łańcuszkiem, że nie da się zrobić to tak, pyk, pyk i już przeciągnąć. I trzeba zrobić jeden mały taki mały trik, żeby właśnie to tak sobie obsadzić. Nic skomplikowanego, ale o tym później nie przyciągajmy, bo ja się rozgadam, a przecież tutaj chodzi o nasze jajeczko i naszą koszulkę. Czyli co? Robimy sobie znowu 2 oczka łańcuszka, narzut i teraz ten słupek reliefowy znowu łapiemy i robimy nad nim słupek reliefowy, czyli łapiemy go sobie w ten oto sposób
robimy słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim, a tutaj, widzicie, omijamy te dwa i wbijamy się tutaj. I tak będziemy robić już teraz co rząd. Bo to jest bardzo istotne, żebyście właśnie omijali zawsze te dwa, wbijali się tutaj pomiędzy słupki, czyli robili dwa pomiędzy słupki, dwa słupki, a nad słupkiem reliefowym przednim robili słupek reliefowy przedni. O, w ten oto sposób. I znowu omijamy dwa, wbijamy się tutaj pomiędzy, robimy dwa słupki, widzicie, w tą przerwę i nad słupkiem reliefowym robimy słupek reliefowy przedni. I znowu omijamy nasze dwa, tutaj szukamy naszej wolnej przestrzeni i pomiędzy słupkami robimy znowu, widzicie? Ja Wam to przybliżę, żebyście zobaczyli. O, teraz widać. Omijamy te dwa i tutaj pomiędzy słupkiem reliefowym a tymi słupkami, gdzie mamy tą taką przestrzeń wolną, tu robimy te dwa słupki. Tak będziemy robić cały czas. I nad słupkiem reliefowym przednim. O, momencik. Widzicie? To jest takie malutkie na początku i czasami trzeba większej takiej troszkę uwagi, precyzji, ale i znowu dwa słupki w tą naszą wolną przestrzeń. Przesuniemy, żeby nam się ostrość nie gubiła, bo się skupia nie na tym, co trzeba. O, w ten oto sposób. I słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. O, momencik, tutaj mamy. Musimy właśnie pamiętać, żeby też uważnie łapać te słupki reliefowe przednie, żeby nie złapać gdzieś jakieś nitki z poprzedniego słupka. No jest troszeczkę tutaj wymagająca ta koszulka, nie powiem, ale efekt naprawdę myślę, że wynagradza wszystko. Jest warty tej naszej uwagi, precyzji. No i przede wszystkim jest to taka przez nas zrobiona ozdóbka, co myślę, że każdemu naprawdę, kto lubi i robi i się pasjonuje takim właśnie robieniem ozdóbek, sprawia to niesamowitą frajdę. Ja osobiście bardzo lubię robić ozdóbki, gdzieś tam sobie coś wymyślać, pokombinować, jakieś w ogóle wariacje. No, tak więc wy też się nie bójcie kombinować i próbować i eksperymentować. Niezależnie od tego, ile razy poprujecie, nie ma to znaczenia. Te prucie też daje nam dużo doświadczenia w pewnym sensie. Uczy nas. Ok, i znowu dwa słupki. I słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. I znowu omijamy te dwa, tu w wolną przestrzeń się wbijamy i robimy dwa słupki. I słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. Ja nie zapaliłam światła, spróbuję je zapalić. Zobaczymy, czy ta ostrość troszkę będzie inna. Ojdź. No ciutkę wydaje mi się, że jest troszkę inna. Nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Sami ocenicie. Wydaje mi się, że też jest ok. I znowu raz, dwa i robimy słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. Widzicie? Ona już się zaczyna nam troszeczkę tutaj do środka jakby zamykać. Tak więc pamiętajcie też o tym, żeby ją wywijać w tą stronę, ponieważ to jest nasza lewa strona, czyli to musi być do środka, a to musi być na zewnątrz. Spotkałam się z tym, że niektóre osoby jakby te początkujące przede wszystkim nie rozróżniają i mają problem po prostu z rozróżnianiem tej strony lewej od prawej, czyli tej prawidłowej od tej nieprawidłowej. Takim fajnym tipem uważam jest również to, że jeżeli robimy sobie robótkę
I wiemy, że to jest nasza na początku prawa strona, no ale wiadomo, że jak robimy tutaj robótkę, ona nam się wywijać zawsze będzie w tą stronę. To jest taki standard już dla robótek. I się zapomnimy, no, że o kurczę, no dobra, to mi się tak wywija, czyli to tak ma być, czyli to będzie lewa strona, to prawa. No i zobaczcie, widzicie, no ja rozróżniam oczywiście, bo widzę, że tutaj są na lewej stronie te nasze słupki, one też inaczej wyglądają, albo tu wyglądają bardziej tak właśnie, no nie widać tego szwu, nie wiem, ciężko mi to jest określić, to trzeba odpatrzeć, że tak powiem, ale jeżeli jesteście osobami, które są na początku, jesteś osobą, która jest na początku, która potrzebuje takiego właśnie jakby tipa, że bo nie rozróżniasz jeszcze tej lewej od prawej, zawsze sobie na początku włóż tutaj mały marker, znacznik taki, wiesz, coś, albo przeciągnij sobie nitkę, zawiąż leciutki supełek, żebyś wiedziała, że to jest Twoja prawa strona, że Ty później, robiąc to do środka, wywinąć to musisz, żeby to właśnie było o tak na tej stronie. Ale to tak mówię właśnie dla osób, które jeszcze właśnie są na początku, nie rozróżniają, aczkolwiek są osoby, które lubią tą lewą stronę i też jest ok. Dobra, robimy dalej słupek, naszą wolną przestrzeń i znowu relief nad reliefem. Widzicie? I tutaj mamy troszeczkę wyżej, tak więc to będziemy wiedzieli, że to jest nasz koniec okrążenia. Ale też jeżeli ktoś właśnie tutaj gdzieś mu to będzie zanikało, może sobie spokojnie, śmiało włożyć znacznik i zaznaczyć, to jest mój początek i koniec okrążenia i też jest ok. I znowu słupek nad słupkiem. I znowu wolna przestrzeń. 2 słupki i reliefowy przedni nad reliefowym przednim. I znowu wolna przestrzeń za 2 słupkami pomiędzy. Robimy 2 słupki i słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. I znowu szukamy naszej wolnej przestrzeni. Robimy słupek, drugi słupek, relief przedni i tutaj, widzicie, jestem już na końcu. To są nasze 2 oczka łańcuszka, które zrobiliśmy. My musimy wbić się, o widzicie, tutaj. Czyli mamy 2 słupki, musimy znaleźć sobie tą naszą wolną przestrzeń. Robimy sobie 2 słupki. I widzicie, tutaj mamy te nasze 2 oczka łańcuszka. Ja się nie wbijam w nie, tylko pod tą małą lukę i po prostu robię oczko ścisłe. I kolejne okrążenie zrobione. I tak właśnie będziemy robić kolejne, czyli znowu 2 słupki. Łapię ten słupek reliefowy. Widzicie? Jest łatwiej wtedy właśnie zrobić na wysokość ten słupek. Na pewno to ułatwia. I znowu 2 omijam w tą wolną przestrzeń. I znowu 2 słupki. Słupek reliefowy przedni. I znowu 2 słupki w tą wolną przestrzeń. Czyli powielamy już teraz cały czas to samo. I znowu słupek reliefowy przedni nad słupkiem reliefowym przednim. Postaram się pokazać to jeszcze raz. Powoli, czyli wolna przestrzeń. Ok. I znowu robimy słupek. Znowu w to samo miejsce. Słupek. I słupek reliefowy przedni. Ok. Tak więc teraz robimy dokładnie cały czas to samo, te same czynności, te same słupki nad słupkami i w wolnej przestrzeni, żeby wyszło nam właśnie takie jajeczko. Zróbcie sobie tyle rzędów, ile Wam będzie potrzeba, a ja pokażę Wam w dalszej części filmu, jak właśnie zrobić tutaj taki łańcuszek. Znaczy łańcuszek to każdy umie, ale jak zrobić te tutaj nasze listki i jak to fajnie zamknąć.
Żeby zrobić taki w ogóle listek, to trzeba przede wszystkim zrobić magic ring, czyli zrobić sobie tutaj opleść. Ewentualnie zrobić sobie parę oczek łańcuszka. Magic ring to oczywiście jest tutaj taka metoda, kiedy robicie taką małą pętelkę, przetrzymujecie sobie i na tej pętelce sobie obsadzacie, załóżmy słupki przez całość i później to ściągacie. Lubię tą metodę, ale nie zawsze się ona mi, że tak powiem, sprawdza w różnych rzeczach, zwłaszcza przy takich maleństwach. I przy takich maleństwach ja jednak wolę zrobić oczka łańcuszka z uwagi na to, że nie muszę martwić się, że mi się to rozejdzie. Bo jeżeli nie ściągnę, nie schowam dobrze tej nitki, to może się stać tak, że po prostu tutaj mi się to rozejdzie. Tak więc ja nie lubię, nie przepadam po prostu za tym magic ringiem. Mówię, nie zawsze on się sprawdza mi i nie zawsze jest on potrzebny. Czasami można go zastąpić właśnie oczkami łańcuszka. Tak więc teraz zrób sobie 4 oczka łańcuszka, zamknij w kółeczko i tak jak wcześniej, ale tutaj będziemy robić 3 oczka do góry. Ok. Teraz, ponieważ jest to bardzo małe kółeczko, będzie nam ciężej tutaj się wbijać na samym początku. Trzeba sobie przytrzymywać. Robimy 4 słupki. Żeby w sumie z tymi tutaj oczkami łańcuszka było ich 5, czyli robimy. Będzie ciasno, ale o to tutaj chodzi, że tak ma być. Czyli 3. Cztery. Raz, dwa, trzy, 4 w sumie mamy i 5. Ok. Mamy 5 naszych słupków, wliczając te 3 pierwsze oczka łańcuszka. Ja sobie zawsze to tutaj wyciągam. Troszeczkę staram się ściągnąć do dołu, żeby zrobić miejsce następnym słupkom. I teraz robię 2 podwójne słupki, czyli podwójnie nawijam tą nitkę i robię przez 2, przez 2 i znowu przez 2. I jeszcze jeden podwójnie nawinięty, tutaj w tą naszą pętelkę i przez 2, przez 2, przez 2. I teraz potrójnie nawijany, czyli 3 nawinięcia. Jest już tutaj dosyć ciasno, ale to nic. Tak ma być. Raz, 2, 3. Teraz robię sobie pikotek, czyli robię 3 oczka łańcuszka. I ja pikotek robię tak, że jak tutaj mam takie 2 nitki, to ja sobie po prostu pod nie przeciągam niteczkę, przetrzymuję i robię oczko ścisłe. I w ten sposób wychodzi nam pikotek. Znowu robię potrójny słupek, potrójnie nawinięty. Przez tą naszą już ciasną pętelkę 2 i przez 2 i znowu przez 2. Teraz podwójny, czyli robimy lustrzane odbicie tego, co robiliśmy tutaj. Czyli to był 1, były 2 podwójne, czyli robimy 2 podwójnie nawinięte słupki. Raz, 2 i znowu raz, 2 podwójnie nawinięty. Raz, 2 i 5 słupków. Zwyczajnych, normalnych słupków z jednym nawinięciem, czyli pojedynczych. Raz, 2, 3, 4 i 5. Jak mam tutaj już te 5, widzicie, ja cały czas tą nitkę tutaj prowadziłam, czyli ja ją sobie tak wrobiłam, to teraz tutaj, gdzie mamy ten pierwsze oczka naszego łańcuszka, ja sobie wbijam
pod to, pod te niteczki. Tą nitkę sobie, oczko ścisłe. Widzicie? I tak wychodzi nasz listek. Później od tego listka robię sobie raz, dwa, trzy. I tutaj robię sobie z takie dobre 60 oczek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Troszkę przewinę film do tych 60, żeby było, żebyście nie musieli czekać. Tak więc mam już tutaj te nasze oczka łańcuszka. Oczywiście trzeba zrobić kolejny płatek. To już tutaj Wam mówię. Zapomniałam powiedzieć na początku, ale myślę, że to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności go zrobicie. Czy zrobicie sobie później, czy wcześniej. Ja myślę, że po prostu ważne jest to, żebyście wiedzieli, że potrzebne są dwa. I dlaczego właśnie w taki sposób? Ponieważ tutaj nie mamy takiej dużej, wystarczającej dziurki, żeby ten kwiatek nam przeszedł. Pewnie byśmy go przepchnęli. Ale też nie wiemy właśnie, czy on nam przejdzie, czy jak go będziemy przepychać, czy właśnie on tutaj gdzieś się nie pozaciąga. Możecie próbować. Ja nie chcę po prostu go przeciskać tam, bo po prostu nie chcę. I wolę jednak troszeczkę sobie utrudnić w pewnym sensie, a nawet może nie tyle, że utrudnić, tylko zrobić to po prostu tą drogą nie na skróty. Która nawet i na skróty też będzie ok, ale ja chcę Wam to pokazać po prostu tak prawidłowo. I ja sobie przeplatam tutaj przez igłę taką tą dziewiarską, tak zwaną, z takim właśnie nieostrym czubkiem, z większym uchem. I ja sobie przeplatam ten nasz pierwszy koniec. Jeden koniec. I jak teraz to robię? Robię to tak, że tutaj, gdzie mamy te nasze... Jak skończycie oczywiście sobie już na długość, to widzicie, zostają nam tutaj te nasze luki takie i ja sobie po prostu przeplatam to w ten sposób. Robię to tak. Nad i pod. Nad i znowu pod. Widzicie? Nad i pod. I jak sobie tak przeciągniecie, a nie wymaga to już tutaj bardzo dużo, bo jest to bardzo fajne, przyjemne. To chyba taka najprzyjemniejsza w sumie jest teraz taki najprzyjemniejszy etap, bo już widzimy ten nasz efekt końcowy. Ok, jestem tutaj. I teraz, tak na dobrą sprawę, co nam jedyne jest potrzeba, połączyć to z tym. Przeplatamy sobie. Widzicie? Ja zostawiłam trochę za krótszy tutaj, za krótkie, ale to też nie ma znaczenia, dlatego, bo i tak wpleciemy to szydełkiem. Tak więc najbardziej istotna tak naprawdę jest ta nitka tutaj, żeby zostało nam tej nitki trochę, ponieważ my później tutaj będziemy musieli sobie to połączyć. No i jak już połączycie, to tak naprawdę jest kwestia wasza indywidualna. Możecie to zawiązać, możecie to wpleść sobie tak jak ja. Ja sobie to wplatam tutaj przez któreś oczko łańcuszka. Robię sobie znowu oczko, które pozwoli mi to po prostu zacisnąć, właśnie w taki oto sposób. I ja sobie to po prostu schowam. Gdzieś tam sobie to schowam, w ten oto sposób. Zamarkuję, jak to się mówi, tak, żeby tego nie było widać. To jest tylko nasza ozdóbka, którą tak na dobrą sprawę, no ta akurat będzie moja. Nikomu tutaj jej nie ożenię, nie oddam, ponieważ pierwsze zawsze zostaje u mnie, ten pierwowzór. I te nitki sobie tutaj pochowamy. To mi wyszła w ogóle ta nitka, ale to nic. To idzie schować wszystko. Poobcinać. Oczywiście te niteczki. Ładnie poobcinamy. Te takie nitki, które wystają nam. W taki oto sposób. No i właśnie chodzi o to, że lepiej jednak sobie to zrobić, bo widzicie, ta dziurka jest tutaj nie taka
duża i jak widzicie proporcjonalnie do tego, no pewnie by to przeszło, ale by trzeba było naprawdę to nieźle przeciskać. I co? No i gotowe. Jest to naprawdę bardzo fajny, przyjemny ten ściek. Nie wymaga nie wiadomo jakiej dużej filozofii i zapamiętywania przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, bo jest to naprawdę sekwencja powtórzeń i tylko powtórzeń raz za razem. O, i proszę bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że zrobicie sobie takie właśnie fajne, switaśne taką switaśną koszulkę, no i że ozdobi właśnie albo Wasz stół, albo gdzieś Wasz koszyk wielkanocny. A ja tymczasem zabieram się za zrobienie tutorialu na dwukolorowy. Tak więc wyczekujcie, na pewno się pojawi. Niedługo postaram się jak najszybciej zrobić Wam tutorial na dwukolorową wersję. Jeszcze ode mnie taki jeden tip, że jeżeli chcecie, żeby te spiralki bardziej Wam się tak jakby skręcały, wystarczy wziąć, oczywiście, no ja mam tu wydłużkę, muszę uważać, ale jeżeli macie plastik, cokolwiek, wziąć i tak jakbyście odkręcali. Leciuteńko sobie tutaj, o właśnie w ten sposób. Widzicie? I ona od razu się robi bardziej spiralkowata. To jest taki tip. Też sobie właśnie tam właśnie pokombinowałam i mówię, o fajnie to wygląda, że tutaj tak sobie można jeszcze bardziej podkręcić ten wzór. Właśnie takim oto sposobem. Trzymajcie się mocno i do zobaczenia następnym razem przy następnym tutorialu. Dajcie łapki w górę, nie zapomnijcie subskrybować, włączać dzwoneczka i komentować oczywiście, czy zrobiliście. Chwalcie się oczywiście też swoimi robótkami. Ja jestem też na Facebooku. Jak jeszcze nie zauważyliście, bo niektórzy na pewno nie zauważyli, nowe osoby zwłaszcza, moja nazwa strony Skrzydełkowe Wariactwa zaczęła tutaj już żyć troszkę inaczej. Rozszerzyła się o rękodzieło właśnie typu druty. Tak więc nazywa się BK Crafty. Ale mnie możecie znaleźć na Facebooku i pod tym BK Crafty. I jak wyszukacie Barbara Kulka BK, to tak samo mnie znajdziecie. Tak więc tam na Facebooku, jeżeli zrobicie, udostępniajcie śmiało tutorial. No i chwalcie się, róbcie posty, oznaczajcie z hashtagiem. Ja na pewno nie przejdę koło takiego jajeczka obojętnie. I oczywiście udostępnię, jeżeli będziecie chcieli, u mnie na social mediach Waszą twórczość właśnie takich wersji poczynionych przez Was. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.